Witajcie! Dzisiaj będziemy podnosić kabinę ciągnika siodłowego. W zasadzie nie ma z tym nic skomplikowanego, ale chciałbym, żebyście uniknęli takich sytuacji jak tutaj. Z wybitą przednią szybą i z termosem. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Na początek kilka słów na temat czystości w kabinie. Utrzymujcie ją. Po pierwsze, ze względów sanitarnych i po prostu estetycznych. Nie mówię, żeby przesadzać, ale serio, nieraz zdarza się, że po otwarciu drzwi śmieci wysypują się na zewnątrz kabiny. Po drugie, utrzymaną w czystości kabinę łatwiej przygotować do podniesienia. Przed podniesieniem kabiny musicie wyciągnąć z niej wszystko, co leży luzem lub może się przemieścić. Pamiętajcie szczególnie o tych przedmiotach, które są zagrożeniem dla przedniej szyby, bo wiecie, oddając ciągnik do serwisu, każdy kierowca podpisuje oświadczenie, że kabina jest przygotowana do podniesienia. Dlatego to takie ważne, bo w przypadku rozbitej szyby to kierowca ponosi za nią odpowiedzialność. Niestety również w tym najbardziej bolesnym finansowym aspekcie. A zdarza zapomnieć się o najróżniejszych przedmiotach. Te najbardziej groźne dla przedniej szyby to wspomniany już wcześniej termos, pełna butelka, nawet ta plastikowa, torba z laptopem czy kuchenka turystyczna. Jak takie coś poleci po przełamaniu, to szyba idzie w drobny mak. Dlatego powtarzam, wszystkie luźne przedmioty wynosimy na zewnątrz. Dla bezpieczeństwa sprawdzamy lodówkę, schowki i czy nie zostało coś na łóżku lub za firanką. Dobra, tu jest czysto. Wychodzimy na zewnątrz. Wezmę tylko ten termos i te butelki. Kabinę w ciągniku siodłowym podnosimy za pomocą pompy hydraulicznej. Taka pompa może być automatyczna lub manualna. W automacie nie ma wielkiej filozofii. Najpierw trzeba wcisnąć włącznik z takim oznaczeniem w kabinie, potem trzeba otworzyć maskę, a następnie trzeba przyłożyć coś metalowego do czujnika, który znajduje się na stopniu z prawej strony u dołu. Pompa hydrauliczna, bez względu na to, czy jest manualna, czy automatyczna, jest zawsze z prawej strony ciągnika. To ze względów bezpieczeństwa, żeby kierowca podnoszący kabinę w sytuacji awaryjnej na drodze stał od strony pobocza. Ja mam wersję manualną, więc potrzebny mi będzie klucz do kół wraz z przedłużką i para w rękach. Pamiętajcie, że podczas podnoszenia kabiny przednia atrapa musi być podniesiona. To ze względów bezpieczeństwa. Tak jest w większości marek, ponieważ podczas przełamania kabiny atrapa może ulec uszkodzeniu. Wiecie, najczęściej jest to zmartwienie pracownika serwisu, ale kiedyś może być sytuacja, że kabinę będziecie musieli awaryjnie podnieść sami, więc miejcie to na uwadze. Jeszcze 3 bardzo ważne kwestie. Na pompie mamy zaworek. W zależności od jego ustawienia podnosimy lub opuszczamy kabinę. Korek wlewu oleju. Jeśli pompujecie, a kabina się nie podnosi, należy uzupełnić olej. Przestawianie zaworka nic nie zmieni. 3. Jeśli podnosicie kabinę na warsztacie, musicie upewnić się, że jest on odpowiednio wysoki, żeby przy przełamaniu nie uderzyć dachem w sufit. Tutaj wszystko ok, możemy podnosić. Teraz jest stresujący moment, bo kabina przechyli się sama do przodu i okaże się, czy nie zostawiliśmy czegoś w środku. To przełamanie wygląda tak, jakby zaraz kabina miała uderzyć o jezdnię, ale oczywiście tak się nie dzieje. Dobra, kabinę mam już podniesioną, więc przejdę do wcześniej zaplanowanych czynności. Uzupełnię płyn hydrauliczny do układu wspomagania oraz sprawdzę poziom oleju silnikowego tradycyjną metodą za pomocą bagnetu. W kolejnych filmach opowiem Wam o innych elementach osprzętu silnika. Zrobiłem to, co miałem do zrobienia, więc teraz wypada położyć kabinę z powrotem. Najpierw zmieniamy ustawienie przełącznika na opuszczanie i wracamy do pompowania.
Kabinę opuszczamy, aż siądzie na zamkach. Jeśli odpowiednio się nie zatrzaśnie, to wyskoczy błąd na desce. Trzeba będzie to sprawdzić. Można powiedzieć, że temat podnoszenia i opuszczania kabiny mamy wyczerpany. Jeśli macie jakieś wątpliwości lub pytania, umieśćcie je w komentarzach. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej praktycznych filmów dla zawodowych kierowców, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.